Moje drogie byki, słoneczne, księżycowe, ascendentalne, witam Was w czytaniu na jesień. Nazywam to czytaniem, choć nie mam przed sobą żadnej kartki. I Wy też możecie jesienią nie mieć przed sobą żadnej kartki. Może być tak, że staniecie w sytuacji, w której będziecie w jakimś sensie zmuszeni, ale nie do końca zmuszeni, bo jednocześnie na własne życzenie i ze świadomością tego, co robicie, będziecie stawać czy siadać, przyjmować pozycję stabilną czy zdecydowaną, albo jedno i drugie, z jakiegoś miejsca, z którego nie będziecie się ruszać, i z tego miejsca możecie decydować się na wypowiedź, która nie będzie miała idealnie zaplanowanego porządku i wy sami nie będziecie do końca pewni, jak ta wypowiedź przebiegnie po tym, jak zaczniecie mówić i przed tym, jak zaczniecie mówić, ale możecie mieć do siebie wystarczająco zaufania i wiary, to, że uda Wam się wypowiedzieć sensownie, tak jak powinniście. To może wynikać z Waszego doświadczenia, z Waszej praktyki. Nie jest to coś, co robicie po raz pierwszy, albo nie dotyczy tego, co robicie po raz pierwszy. Jakbyście ileś razy robili coś podobnego i w pewnym momencie czuli, że możecie puścić pewną strukturę i po prostu płynąć. Płynąć w waszej wypowiedzi, iść za tym, co do was przychodzi, moje drogie byki. Co nie znaczy, że nie będziecie opierać się na tym, co macie przed sobą, na tym, co macie ze sobą, i nie będziecie się do tego odnosić, nie będziecie się nie będziecie spoglądać na to, co jest z wami. Możecie mieć ze sobą jakieś notatki, ale to nie jest tak, że macie wszystko przygotowane w konkretnych, jasnych punktach. Macie pewien zarys. Jakbyście mieli przed sobą na przykład różne dokumenty, ewentualnie tylko takie luźne, poszczególne punkty, które będą punktami oparcia dla was, które będą dawały wam pewne poczucie bezpieczeństwa w waszym działaniu, w waszej komunikacji, ale będziecie mnie mieli jakby tak w zanadrzu. Będziecie wiedzieli, że możecie się do tego odnieść, ale
Możecie działać też i możecie wypowiadać się jakby mocno wchodząc w różne dygresje, w różne zaułki, skręcając w różne strony, jednocześnie mając cały czas przy sobie to, na czym możecie się oprzeć. A potrzeba oparcia niewątpliwie będzie. I powinniście oprzeć się na czymś, co można nazwać wysokim argumentem, najwyższym, który jest trochę jak taki dach budynku. Mamy tu kartę dwójki buław. W dwójce buław tej oto tutaj akurat dziewczyna siedzi i opiera się na dachu budynku, na dachu domu. Ona opiera się na domu, opiera się na jakiejś konstrukcji i wy także możecie się na tym oprzeć. Opiera się na tym, co jest jakby dla niej najbardziej podstawowe, nawet jeśli w rękach trzyma cały świat. Jakby chciała ogarnąć wszystko, co jest dostępne dla człowieka na tej ziemi. Jakby chciała całą ziemię złapać w rękach. Możecie przygotowywać się do jakiegoś działania trochę tak, jak dziewczyna na tej ilustracji. Ona patrzy w dal. Ona spogląda w niebo. Ale trzyma się ziemi, ona dosłownie trzyma się ziemi. Będziecie się, byki, trzymać ziemi, jesteście znakiem ziemskim. Nawet jeżeli uniesiecie się, czy wejdziecie gdzieś wysoko, to cały czas się opieracie i trzymacie się tej ziemi. Jakbyście częściowo byli gdzieś w niebie, ale wy cały czas jesteście stabilnie oparci na czymś, co zostało wypalone, ukształtowane, poukładane z precyzją i z planem, żeby zostało na lata. Może nie bez naprawy, może nie bez korekty. Zobaczcie, ten dach ma różne dachówki. Zobaczcie, jak one są poukładane jedna przy drugiej. Jeśli jakiejś dachówki brakuje, dach zaczyna przeciekać. Możecie opierać się na konstrukcji złożonej z wielu różnych elementów, z wielu niewielkich elementów. I ta konstrukcja jest bardzo istotna dla tych, których dotyczy. Ta konstrukcja chroni. Ta konstrukcja może wymagać o to, by czasem coś naprawić, o coś zadbać, coś konserwować. Ale ta konstrukcja chroni, moi drodzy, chroni przed zimnem, przed deszczem. Chroni to, co jest wewnątrz, przed zniszczeniem. Ta konstrukcja jest elementem bezpieczeństwa. Wspiera życie wewnątrz. Okala to, co dzieje się w środku. I mimo, że
wydaje się i w jakimś sensie są to tematy trochę jakby poboczne, to chcąc nie chcąc wychodzą na pierwszy plan, a przynajmniej na początku, bo później kluczowe stają się emocje osoby, która powinna już wykazywać pewną dojrzałość. I są one tematem bardzo istotnym i kluczowym. Mam wrażenie, że trzeba to podkreślać, trzeba tę kluczowość zaznaczyć. Jakbyście mieli nawet zobaczyć, wyobrazić sobie klucz i zastanowić się, komu te klucze dajecie. Zastanówcie się, komu dajecie klucze od swojego domu i nie od swojego domu, od tego, co jest podstawowe. Czy mamy do czynienia z osobami, które dobrze te klucze będą trzymać? Moi drodzy, czuję, że są pewne niejasności w tej kwestii. Także zwróćcie uwagę szczególnie, komu dajecie klucze, komu dajecie wejście, komu umożliwiacie wejście w taką, czy nie inną przestrzeń fizyczną, ale również wirtualną. Bo mamy tu do czynienia z kimś, kto może mieć trudność w opanowaniu swoich emocji, w zarządzaniu swoimi emocjami w momencie, kiedy dostanie dostęp do jakichś informacji. Wejście w takie czy inne sprawy ukryte. Moi drodzy, ale jednocześnie mamy tu kogoś, kto potrafi opanować całą falę emocji, całe fale, może zarządzać falami. To mogą być dwie osoby, ale może być również tak, że ta sama osoba raz lepiej, raz gorzej będzie się potrafiła odnaleźć w sytuacji związanej z zarządzaniem tą falą, tymi falami, tymi emocjami, tą wodą. To jest bezpośrednio związane i wręcz okala tę naszą postać na dachu. Król kielichów, król fal to trochę jakby ta sama postać, a trochę nie do końca. Mamy u podstaw taką postać, mamy ją wyżej, mamy ją w różnych miejscach, ale nie mamy jej na pewno w tym miejscu, w którym, że tak powiem, światło nie dochodzi. Tam nie mamy tej postaci. To jest ktoś, kogo nie możemy lekceważyć. Niezależnie od tego, jak ta fala płynie, jak te emocje wyrażają się. Czy one zalewają, czy daje się je kontrolować. Moi drodzy, chciałabym wrócić jeszcze do tego klucza. Czuję, że jest to powiązane z odwróconym asem powietrza,
z tym nietoperzem odwróconym na tejże karcie. A teraz do mnie przychodzi to, że w dali tej as powietrza bardzo przypomina asa kielichów, ale to nie jest as kielichów. Moi drodzy, nie chodzi tutaj o miłość. Tutaj chodzi o komunikację. Czy jest problem z ukrytą komunikacją, moi drodzy? Wygląda na to, że tak. Z dyskrecją, tajemnicą, z tym właśnie, kto do czego ma dostęp. I z piwnicami, moi drodzy, z piwnicami, kto ma wejście właśnie do tych piwnic, w których są może poukrywane takie, a nie inne sprawy. To mogą być dosłowne piwnice, ale też może jakieś inne schowki, bardziej wirtualne. Takie czy inne magazyny i archiwa. Kto tam bywa? I co to wywołuje? To będzie istotne. To jest sprawa nadrzędna, która jest powiązana z pewnym żalem. W waszym rozkładzie tutaj jest dużo wody i sporo powietrza. Woda i powietrze to są dla was jednak jesienią tematy kluczowe, znaczy żywioły kluczowe. Nie ogień. Mam poczucie, że czegoś tu brakuje i wy też możecie mieć poczucie, że czegoś brakuje, ale mimo, że dobrze znacie się na tej materii, którą się zajmujecie, to jakby wam czasem coś umykało. Ale wracając, jest tu piątka fal. Piątka inaczej wody. W tejże piątce trzeba coś zdecydowanie pożegnać i może być to związane z pójściem w jakieś miejsce, takie jak cmentarz, któremu trzeba oddać pewien hołd, docenić to, co było i przeżyć żal. Moi drodzy, przyznam, że nagrywam to już w momencie, kiedy sprawy związane z powodzią gdzieś tutaj troszeczkę się wyjaśniają, ale karty rozłożyłam wcześniej. I uderza mnie to, jak bardzo to do was pasuje. Jak do wielu z was to pasuje, jak bardzo pasują te fale, ta woda. To będzie temat na całą jesień. Niezależnie od tego, czy wasz dobytek gdzieś ucierpiał, czy nie, to gdzieś was będzie dotykać. A jeśli nie będzie was dotykać temat powodzi, to będzie inny temat związany z czymś, co trzeba gdzieś tutaj pożegnać, albo przynajmniej oddać jakiś hołd. I może uronić jakąś łzę, dosłownie na cmentarzu, dosłownym, czy cmentarzu jakichś emocji, ale myślę, że niezależnie od tego, czego to będzie dotyczyło, to warto by było, żebyście odnaleźli jakieś takie miejsce, w którym będziecie to mogli przeżyć. Nawet jeżeli ktoś może być temu przeciwny, ktoś, kto będzie przyjmował rolę króla, ale to może być kobieta. To może być kobieta, która
potrafi szyć dosłownie, ale jakby w tym momencie szyła trochę krzywo. Jakby w tym momencie wypowiedzi królowej mieczy, którą tu mamy do czynienia, a właściwie królowej, która jest jak król, kobiety, która decyduje się przyjąć stanowisko bardzo męskie w takim typowym rozumieniu. To może być ktoś, kto nagle straci wątek, jakby urwała się jakaś nić. Może się w jakimś momencie urwać na jakiś czas nić porozumienia, czy urwać wypowiedź. Jeżeli poczujecie, że powinniście ten żal gdzieś przeżyć, a sądzę, że jest to istotne, to idźcie za tym. Ktoś tu zdecydowanie musi przeżyć żal. Jeżeli to nie wy, to ktoś dla was bliski. I pozwólcie na to, trzeba na to pozwolić, nawet jeżeli czyjeś słowa czy czyjeś myśli może będą to odradzały, może będą sugerowały coś innego, może będą się kłóciły z emocjami. Mamy obok siebie króla mieczy i króla kielichów. Króla mieczy w postaci kobiety i króla kielichów tutaj typowo męskiego. W tej talii królami są też postacie kobiece i męskie. Czyli wyraźnie mamy obok siebie kogoś, kto jest bardziej kogoś, kto może być dosłownie mężczyzną i kogoś, kto będzie dosłownie kobietą, niezależnie od tego, że będą to takie figury króli. I te osoby mogą mieć problem z wyrażeniem swojej energii. W głowie króla mieczy, naszej kobiety króla, może dużo się w środku zawijać różnych myśli i może trudno jest je sprecyzować. A będący blisko król kielichów może mieć problem, żeby kotłowaninę różnych emocji, którą ma w sobie, wyrazić na zewnątrz. Ale jak już mówiłam, jest w tym rozkładzie też król, który jest w stanie tę falę opanować i z nią pracować, nią zarządzać. Także moje drogie byki, życzę wam jesienią, żeby ten król was wspierał, albo byście wy mogli wspierać jako ten król i jedno i drugie. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa.